Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać podkład do twarzy. Do wykonania tego przepisu wykorzystałam jedynie naturalne barwniki. Podkład ten nie zaszkodzi więc Waszej skórze, nawet jeżeli będziecie używać go codziennie. Podkład ma lekką konsystencję, łatwo się rozsmarowuje i ładnie stapia się ze skórą. Nie jest to silnie kryjący podkład jak te sklepowe, jednak doskonale radzi sobie z zakryciem zaskórników oraz wyrównaniem powierzchni skóry. Do wykonania mieszanki pigmentowej użyłam 1 łyżeczki kakao, pół łyżeczki glinki czerwonej, łyżeczkę glinki żółtej, pół łyżeczki miki dla perłowego efektu oraz 6 łyżeczek tlenku cynku. Tutaj kolor musicie dobrać sobie sami, bo każdy odcień skóry jest inny. Mój podkład jest dość jasny, ale po nałożeniu na skórę stapia się z nią i nie zmienia jej naturalnego odcienia. Swój proszek możecie przyciemnić, a jeżeli macie tendencję do zaczerwienień skóry, dodajcie trochę glinki zielonej. Jeśli chcecie matowego efektu, zrezygnujcie z miki. Całość wstępnie mieszamy, a następnie rozcieramy. Najlepiej przy pomocy moździerza. Ja moździerza nie posiadam, dlatego posłużyłam się porcelanową miseczką i łyżeczką miarową o takim kulistym kształcie. Następnie do tkażonego, żaroodpornego naczynia wsypuję 1 2,5 ml łyżeczkę miarową alkoholu cetylowego, to jest około 1 g, oraz pół miarki około 0,5 g emulgatora GSC. Dodaję również 8 ml oleju słonecznikowego, ale może być też inny. Do drugiej zlewki wlewam 25 ml wody destylowanej. Obie zlewki ustawiamy na łaźni wodnej aż do podgrzania obu faz i rozpuszczenia tłuszczy. W tym czasie odmierzamy łyżeczkę mieszanki pigmentowej do miseczki i rozcieramy z niewielką ilością roztopionych tłuszczy. Pomoże to lepiej połączyć pigmenty oraz zapobiegnie tworzeniu się grudek. Następnie pigmenty przesypujemy do rozpuszczonej fazy tłuszczowej oraz mieszamy mikserem bądź mieszadełkiem. Dodajemy stopniowo i małymi porcjami podgrzaną do około 60 stopni wodę, ciągle mieszając. Na koniec, gdy mieszanka przystygnie do temperatury pokojowej, dodajemy szczyptę gumy ksantanowej, 4 krople konserwantu oraz 3 krople olejku eterycznego. W moim przypadku jest to olejek lawendowy. Całość jeszcze raz mieszamy i przenosimy do tkażonego pojemniczka. Słoiczek zakręcamy i podkład można już używać. Jednak polecam odstawić go do następnego dnia. Resztę proszku można przesypać do czystego opakowania i przechowywać na następne podkłady lub użyć jako puder sypki. Puder ten świetnie uzupełnia efekt podkładu, a dodatkowo przedłuża jego trwałość. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do wypróbowania przepisu i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!